No siemanko, witam serdecznie, Michu z tej strony. Dzisiaj będzie trochę inne wideo niż zwykle, a konkretnie chciałbym Ci nagrać poradnik dla podróżników. Nie będę tutaj się za bardzo rozwijał, jeśli chodzi o na przykład bukowanie samolotów, czy bukowanie Airbnb, czy lepszy jest hotel i tak dalej, bo to jest raczej indywidualna sprawa. Ale mam dla Ciebie kilka tipów, kilka porad, jako, można powiedzieć, rasowy podróżnik, ze względu na to, że w zeszłym roku odbyłem ponad 40 lotów, w tym roku to już jest ponad 40 lotów, a jaka będzie liczba na koniec tego roku, to zobaczymy, bo właśnie się pakuję na kolejny megatrip, gdzie mam zamiar odwiedzić kilka krajów w Azji. Więc co do tych lotów, to powiem Ci tylko tyle, że najlepsze wyszukiwarki do lotów to jest na pewno Kiwi i Skyscanner. Jeśli będziesz bukować na przykład łączone loty, to pamiętaj o tym, żeby zarezerwować sobie wystarczająco czasu, żeby przejść z jednego samolotu do drugiego. Godzinka powinna spokojnie wystarczyć. Jednak jeśli bukujesz loty z dwóch różnych linii, wtedy bardzo często trzeba wyjść z lotniska, odebrać nasz bagaż i zrobić kolejny check-in i znowu przejść przez wszystkie bramki, więc tutaj godzinka może być za mało. Do takich lotów najlepiej ubrać się dość wygodnie. Ja lubię na przykład zabierać bluzę z kapturem takiego kangurka, gdzie w tą kieszeń po środku można jeszcze coś sobie wrzucić, a nawet jeśli lecisz do jakiegoś ciepłego kraju, gdzie może być 30-40 stopni, to pamiętaj o tym, że w samolotach jest klimatyzacja, więc może być dość chłodno, jeśli jesteś tylko w shortach i masz na sobie koszulkę. Więc ubieramy się na cebulkę i taka bluza, nawet jeśli nie będziesz mieć jej ze sobą, to możesz jej użyć jako poduszki, sobie ją tutaj zawinąć, zakryć sobie twarz czy cokolwiek tam chcesz. Bluza do samolotu to jest must have. Może być taka rozpinana, nie musi, to zależy już od Ciebie. Jeśli jest to dłuższy lot, no to dobrze jest zająć czymś czas. Ja zwykle nie lubię się wysypiać za bardzo przed lotem, ze względu na to, że ten lot poświęcam sobie na drzemkę. Od razu, gdy wsiądę do samolotu, to po prostu się układam i jeszcze przed startem samego samolotu, przed odlotem już zwykle tnę komara. Ale wiadomo, zależy od długości lotu, trzeba później czymś się zająć. Dobrą opcją jest kasowanie na przykład starych zdjęć z telefonu, ze względu na to, że nieczęsto mamy dostęp do Wi-Fi. Różni ludzie na przykład ściągają sobie filmy z Netflixa czy z YouTube'a, tak żeby można je było oglądać offline. Przydadzą się na pewno jakieś słuchawki. Ja używam takich na kablu, które mają Bluetootha, ze względu na to, że takie słuchawki, które lecą Ci po Bluetoothie, łączą się same ze sobą, po prostu smażą Ci trochę mózg i mocno potrafią napsuć w głowie, więc takich staram się nie używać, jednak mam. Wożę również ze sobą takie słuchawki nauszne, ze względu na to, że często muszę edytować wideo w podróży, więc takie słuchawki przydają się, jeśli chodzi o mastering dźwięku. Na sztosem ponad sztosy w podróży jest po prostu Kindle, gdzie możemy sobie wgrać mnóstwo PDF-ów z różnymi książkami, poradnikami i tak dalej. To jest po prostu game changer jak dla mnie. Mam go już jakieś 2 lata, może 1,5 i naprawdę spełnia swoją funkcję wzorowo. Nie tylko podczas lotu, ale również już samej praktycznej podróży, gdy zwiedzamy, na pewno przydadzą nam się powerbanki. Taki powerbank, gdzie macie tutaj kilka wtyczek. Pojemność tego powerbanka to jest chyba 10 amperogodzin. I mam jeszcze drugi, taki podręczny, tutaj akurat product placement od Bitgeta. Bardzo wygodny, po prostu na plecki i ładujemy sobie nasz telefon. Jeśli lubicie nagrywać wideo z podróży, tak jak ja na przykład, tego czym nagrywam nie mogę Wam pokazać, ale jest to DJI Osmo Pocket 3. Tutaj mam Osmo 2, trochę starszą wersję. Teraz podobno niedługo ma wyjść 4.
no ta kamera, jeśli chodzi o podróżowanie, jest po prostu sztos. Zresztą do samych vlogów ona jest bardzo dobra, ponieważ ma ten obracający się ekranik. Zawsze gdy nagrywacie, to widzicie, tutaj możecie się wykadrować, widać co jest po prostu za Wami. Jeśli chodzi o nagrywanie, to czasami może nam się przydać jakieś dodatkowe oświetlenie. Ja tutaj mam takie lampy z Ulanzi. Można je kupić na AliExpress czy na jakimś temu. On tutaj jest tym diffuserem, chyba tak to się nazywa. Chodzi o to, żeby to światło nie było takie ostre, wtedy nie rzuca za bardzo cienia. Mam kilka wersji, a dodatkowo taka lampa może nam się przydać zamiast latarki, a uwierzcie mi, że latarka przydaje się bardzo często. Dobra, to jak już jesteśmy przy tych wszystkich sprzętach, to na pewno przyda nam się dysk zewnętrzny. Nie wiem, czy latacie z komputerem, ja swojego laptopa zabieram po prostu wszędzie i ze względu na to, że nagrywamy te vlogi, to bardzo często zapycha się nam dysk po prostu. Więc taki dysk zewnętrzny, tutaj akurat jest 5 terabajtów i mam jeszcze taki mały do samego telefonu. To jest akurat do iPhone'a, ze względu na to, że ma tutaj Lightning i po drugiej stronie ma zwykłe USB. Tutaj na tym jest akurat chyba 5 albo 10 giga. SanDisk teraz chyba złapało. Więc jeśli Wam po prostu zabraknie miejsca na telefonie, podłączacie sobie, zrzucacie to sobie tam i jest po robocie. Dobrą opcją jest oczywiście miejsce na cloud albo Google Photos, no ale tutaj wiadomo, dodatkowe koszta. Dobrze, lećmy dalej ze sprzętami, a później przejdziemy do samego pakowania. Jeśli latacie poza Europę, to przydają Wam się takie adaptery do wtyczek ze względu na to, że w różnych krajach istnieją różne standardy. Ja mam akurat taki słaby, to możecie kupić zwykle na lotniskach, ale są takie fajne adaptery, gdzie po prostu sobie wysuwacie konkretne wtyczki, a ja mam taki kiepski. Ładowarki. Jeśli latacie z kupą sprzętu tak jak ja, to na pewno przyda Wam się taki multi-charger. To jest akurat od Besusa. Tutaj można wetknąć sobie dwa zwykłe USB i dwa USB Type-C, więc macie w sumie 4 kable, pod które możecie podłączyć 4 różne urządzenia. Wiadomo, kable trzeba dopasować do rodzaju urządzeń, które ze sobą bierzemy. Najlepiej jest zainwestować w sprzęty, które mają taką samą wtyczkę. Teraz najbardziej popularne jest USB Type-C, no ale jeszcze te niektóre sprzęty niestety mają te stare typy wtyczek. Kolejna sprawa, AirTag albo jakiś do niego zamiennik, który wrzucamy sobie w naszą torbę, którą nadajemy. Może zdarzyć się tak, że nasza torba gdzieś się zagubi. Ostatnio jak wracał z nami Kuba z Dubaju, to gościu po prostu puścił jego torbę bez naklejki i później Kuba musiał szukać gdzieś tam zdjęcia, żeby znaleźć tą torbę. Ten gościu chodził gdzieś tam po lotnisku. Z takim AirTagiem można było tego łatwo uniknąć. Poza tym warto jest sobie oznaczyć naszą torbę albo jakąś wstążką, albo jakimiś naklejkami, po to, żeby było wiadomo, że ta torba akurat należy do nas. Dobrze jest również mieć w naszej torbie kartkę z naszym imieniem, numerem telefonu i e-mailem. Nie wpisujemy tam adresu domowego, ale proste dane kontaktowe, a poza tym notatnik i długopis to jest często rzecz, która przydaje się w podróży. Taką flaszkę również jest dobrze mieć, ze względu na to, że nie można na lotniska wwozić większej ilości płynów, tylko do 100 ml, więc opróżniamy sobie taką buteleczkę na wyjściu. Później bardzo często na lotniskach są miejsca, gdzie możemy ją sobie wypełnić. Ja ostatnio zacząłem używać takiego shakera ze względu na to, że mogę go sobie gdzieś przypiąć, a często biorę kreatynę na przykład ze sobą, która nie jest ważna tylko w budowaniu mięśni, ale również bardzo dobrze działa na umysł, na funkcje poznawcze, więc taki shaker ostatnio się mi sprawdza, bo tych butelek to już zostawiłem w samolotach przynajmniej chyba z 5. Tutaj mam taki swój ulubiony dzbanek do herbaty, z którego piję codziennie, ale tego niestety nie mogę zabrać ze sobą, ponieważ jest on szklany i nie wiem, czy by przetrwał taką podróż, ale będzie mi go na pewno bardzo brakować. Zdrówko. Ze względu, że często lubię sobie poćwiczyć, głównie ćwiczę z ciężarem własnego ciała, zabieram ze sobą paraletki. To są paraletki takie plastikowe, które się rozkładają i nie zabierają wcale dużo miejsca. Są super lekkie, ale widziałem, że są takie drewniane,
które składają się jedna w drugą. Muszę sobie coś takiego ogarnąć. Dobra, przejdźmy może do samego opakowania. Ostatnim game changerem, który znalazłem, to są po prostu takie torby, organizery takie. To jest taka torba, gdzie możemy się spakować, zamknąć. Nie zapowietrza nam się tutaj, ponieważ mamy taką siateczkę. Ja mam 3 takie torby w 3 różnych wielkościach. I teraz tutaj taka najmniejsza, powiedzmy na bieliznę. Jedna na bieliznę, jedna na koszulki, kolejna na shorty. Oczywiście kobiety pewnie będą musiały mieć trochę więcej, no ale mi akurat 3 wystarczą. Warto jest również mieć ze sobą jakąś foliówkę, gdzie na przykład możemy wrzucić jakieś buty po podróży, tak żeby nam nie ubrudziły reszty rzeczy. Bo jeśli lecicie do jakiegoś cieplejszego kraju, do Azji czy gdziekolwiek, to pewnie większość czasu będziecie chodzić i tak w klapkach, więc buty są Wam właściwie niepotrzebne. Tutaj super sprawa, kosmetyczka. Kosmetyczka, która się rozkłada. Mamy tutaj lusterko, mamy mnóstwo różnych przegródek. To jest akurat firma 4Class. Te organizery są również z tej firmy i mam plecak, który pokażę Wam za chwilę. Jest ona dużo lepsza od tego, co na przykład dostajemy razem z jakimiś kosmetykami, tak jak te, ponieważ tutaj mamy haczyk, gdzie możemy sobie to zawiesić, możemy się elegancko ogolić, mamy dużo różnych przegródek. Także ja te kosmetyczki, które się dostaje często za darmo z jakimiś kosmetykami, używam po prostu do organizacji elektroniki, jak i rzeczy prywatnych. No bo jeśli latacie, to na pewno wiecie, że elektronikę nie można trzymać w tym bagażu rejestrowanym, trzeba mieć ją przy sobie, więc jedną taką saszetkę poświęcam na samą elektronikę. Zwykle jest ona bardzo ciężka i zwykle właśnie tą saszetkę trzeba mieć przy sobie. Tutaj mam jedną taką saszetkę, której nawet nie rozpakowałem po ostatniej podróży. Na jakieś takie kilkudniowe akurat ta większa mi się nie przydaje, także tutaj mam na przykład torebkę plastikową, gdzie trzeba włożyć wszystkie płyny, ale co jest bardzo ważne, żeby zabrać ze sobą, jeśli nie używacie Tiger Balm. To jest generalnie lekarstwo na wszystko. Boli Cię brzuch, posmaruj sobie na brzuch. Jeśli gdzieś się otarłeś, jeśli masz jakieś obtarcia, też można sobie tym posmarować. Jeśli masz katar, masz zatkane zatoki, posmaruj sobie tutaj. To jest normalnie lekarstwo na wszystko. Tiger Balm warto mieć ze sobą. Poza tym mały jakiś głośnik, który nie jest za bardzo ciężki, a który spełnia swoją funkcję, też w podróży się przydaje. Tutaj jest taka waga. Zawsze przed wylotem warto jest sprawdzić wagę naszych bagaży. Często na przykład przy okienku do check-inu spotykacie ludzi, którzy rozkładają te wszystkie torby i przepakowywują się stąd, tu jakieś książki, tu kanapki leżą na ziemi. Do podróży najlepiej jest się przygotować przed i właśnie mieć coś takiego ze sobą. To nie zabiera zbyt wiele miejsca, jest tanie, poręczne i wtedy wiemy, że wszystko jest tak jak należy. Zatyczki do uszu też się bardzo przydają. Jeśli chodzi o pakowanie, to w wielu liniach można brać nie tylko bagaż podręczny, ale jeszcze tak zwany personal item, czyli jakąś torebkę, saszetkę i tak dalej. Ja akurat w tej podróży mam zamiar wykorzystać taką torbę na laptopa, którą wypakuję sobie tutaj właśnie powerbankami i tymi wszystkimi ciężkimi rzeczami, tak żeby nie musieć tego nosić na plecach. Taka torba to jest również bardzo dobry myk na oszukanie systemu, ponieważ tego zwykle nikt nie będzie ważył i możecie zapakować tutaj dodatkowe rzeczy, które nie zmieściły Wam się do bagażu. To się bardzo często sprawdza, gdy już wracamy do domu, gdy tutaj sobie kupiliśmy jakąś pamiątkę, tutaj kupiliśmy sobie coś i okazuje się, że nie mamy gdzie tego wrzucić. Dlatego też ta bluza z kapturem, z dodatkowymi kieszeniami również bardzo dobrze się sprawdza. Dobrze, przejdźmy do samego pakowania, pokażę Wam ten plecak i pokażę Wam, o co chodzi. Dobrze, więc tutaj mamy mój plecak podręczny, mój bagaż podręczny. Targus, nie wiem, czy to jest jakaś znana firma. Ten materiał jest taki, pewnie on jest przemakalny, ale jednak chyba jakieś tam zabezpieczenie jest, nie pamiętam. Tutaj my mamy sporo przegrodek różnych, tutaj zwykle pakuję na przykład ładowarkę, żeby była dostępna. W środku również mamy kolejne przegrodki i mamy też przegródkę na laptopa. To jest konkretnie 26 litrów. Teraz tutaj mamy główną gwiazdę tego wieczoru. To jest
Plecak 55 litrów i tutaj mamy dodatkową 10. Jest on z firmy, oj, wytarłem tu całą podłogę. 4Class, tak samo jak ta kosmetyczka, 50 litrów i tutaj jest kolejne 10. Tu jest bardzo dużo różnych przegrodek po każdej stronie. W środku tak samo, on jest otwierany z boku, więc tak jak jakaś torba podróżna. Tutaj jest oczywiście usztywniany, elegancko się wpasowuje do pleców. Tutaj jeszcze mamy kolejne dwie kieszonki na tym pasie. I w środku mamy kolejne. Tutaj jest jedna, tutaj jest kolejna, po bokach są jeszcze dwie. I tutaj mamy taką torbę na przykład na buty. Oddzielna taka. I tutaj elegancko układamy te organizery. Tutaj Wam jeszcze pokażę tą kosmetyczkę, jak ona wygląda, bo widziałem, że na tamtym ujęciu słabo ją złapało. Więc możemy ją sobie tak rozłożyć. Tutaj mamy jedną taką główną kieszeń, mamy tutaj dwie mniejsze i jeszcze mamy jedną otwieraną. I elegancko ona się tak zamyka. O, tutaj jest jeszcze jedna i ona się tak zamyka i jest super elegancka, poręczna, z haczykiem. Naprawdę super sprawa. Dobrze, jeśli chodzi o ubrania, to tutaj oczywiście jest kwestia indywidualna, jednak zalecam pakować ubrania, które pasują do siebie. To znaczy, że możemy wiele par shortów sparować z wieloma parami koszulek i to w pewnym sensie gdzieś tam się łączy, więc te ubrania po prostu pasują do siebie. Jeśli latacie w jakieś ciepłe kraje, to mam coś mega. Tutaj mam takie shorty. W sumie to są bokserki, ale mają kieszonki ze sobą. Nigdzie więcej nie widziałem takich shortów, ale one są super, ponieważ można je nosić jako no gacie normalnie, a w sumie to są shorty, więc nie potrzeba nic już mieć pod spodem. Dobrym rozwiązaniem również są takie shorty z siatką tutaj w środku. Jeśli lubicie, żeby Wam dyndało, to oczywiście można sobie taką siatkę wyciąć. Ale tamte shorty, jeśli chodzi o dyndanie, to jest po prostu sztos. Do tego, jeśli byliście w Tajlandii, to na pewno widzieliście takie koszule. One są chyba z lnu. To jest taki bardzo mocno przewiewny materiał, prawie że prześwitujący. On prawie nic nie waży i naprawdę na takie upały jest to super. Bardzo często można te koszulki spotkać na straganach takich dla turystów i żaden Taj takiej koszulki nie założy oczywiście, oni tam już są przyzwyczajeni do tej pogody. Generalnie jeśli ktoś chodzi w takich koszulkach, to już wiadomo, że to jest turysta, znak rozpoznawczy. Może na jakąś kolację to nie jest dobra koszula, ale gdzieś tam na wyjście na plażę czy na jakiś spacer naprawdę spoko. Ja lubię nosić takie przewiewne rzeczy, luźne. Jeśli jestem tutaj na Krecie, to właściwie to nie zakładam koszulek. Jedyny moment, w którym zakładam koszulkę, to jest albo do kręcenia wideo, albo jak muszę gdzieś wyjść do sklepu. Więc większość swojego czasu spędzam tylko w gaciach i właściwie to się odzwyczaiłem od noszenia ubrań. No ale to wiadomo, mieszkam w trochę innym klimacie. Tutaj średnia temperatura 30 stopni, w cieniu oczywiście. Więc koszulki są właściwie to zbędne. Jeśli chodzi o pakowanie do tych organizerów, to warto jest te ubrania poskładać w taką długość, żeby się właśnie mieściły. Tutaj mi się mieszczą po dwie koszulki. Jeśli chodzi o shorty i długie spodnie, to tutaj za dużo nie wykombinujemy. No i bielizna, no to tutaj też za bardzo nic nie wykombinujemy. Warto jest skarpetki na przykład wrzucić w taki rulon. Widziałem, że często ludzie też rolują te koszulki, wtedy można ich zmieścić więcej. Ja tego akurat nie robię, ponieważ te ubrania się gniotą i warto jest też zabrać sobie jakieś długie spodnie, tak w razie W, ponieważ jeśli będziecie chodzić po jakichś świątyniach i tak dalej, to często właśnie nogawki muszą przykrywać wasze kolana. To są takie spodnie lniane, też pewnie będziecie je mogli gdzieś tam spotkać na takich straganach dla turystów i naprawdę dobrze spełniają swoją rolę. Są super lekkie, przewiewne i jest git. Tutaj Wam pokażę, jaką ostatnio sobie sprawiłem koszulkę. W sumie to jest kimono, takie odkrywane. Tutaj się wiąże i tutaj się wiąże.
Też jest super przewiewne. Ten materiał oddycha. Lubię takie orientalne ciuszki ostatnio. No i co, jak już mamy wszystko spakowane, tutaj tak prowizorycznie chciałem Wam tylko pokazać, to te organizery elegancko sobie układamy w torbie i nie ma problemu, że tam musimy coś znaleźć, czy wygrzebać, czy coś, po prostu wykładamy sobie wszystko i mamy elegancko pod ręką. Jeszcze można upchać, na przykład jeśli wozicie te buty, albo jeśli Wasza dziewczyna ma torebkę, to oczywiście do środka do butów również można coś wrzucić, w ten sposób oszczędzamy miejsce. Tak samo jak do takiej torebki, którą gdzieś tam wsadzimy sobie w torbę, również można ją wypakować. Sprawy finansowe. Jeśli lecicie do Azji, to musicie wiedzieć, że gotówka będzie Wam potrzebna. Najlepiej będzie wziąć dolary, może być również euro, ale w niektórych krajach, jak na przykład Kambodża, można po prostu płacić dolarami. SIM card. Dobrze jest sobie kupić kartę lokalną, ale też dobrym rozwiązaniem, które jest ostatnio takie dość popularne, to są eSIM-y. Na przykład jeśli używacie Revoluta, tam również można sobie wykupić eSIM na dany kraj, tak żeby nie trzeba było wymieniać tych kart. Jeśli używacie karty lokalnej i korzystacie dużo z internetu, to dobrze będzie sobie kupić taki router, ponieważ jeśli będziecie udostępniać ten internet z Waszego telefonu na przykład do laptopa, to telefon będzie się mocno grzał i będzie Wam czerpał baterię. Więc taki router to na pewno jest mus, jeśli chcecie pracować również podróżując. Bardzo często na lotniskach już będziecie mogli kupić kartę danego kraju, jednak zwykle oni mają bardzo zawyżone ceny, więc lepiej jest wyjść z tego lotniska, pojechać do pierwszego 7-Eleven czy do jakiegoś sklepu i razem z naszym paszportem, ponieważ bez paszportu nam tej karty nie wydadzą, kupić sobie taką kartę. Więc przede wszystkim gotówka. Dobrze jest mieć trochę tej gotówki w zapasie, nigdy nie wiadomo co się stanie. Oczywiście wykupujemy sobie ubezpieczenie, ale dobrze jest też ubezpieczyć samego siebie, gdzieś w jakąś boczną kieszeń zostawić trochę gotówki w razie W. Dobrze jest mieć również kilka kart płatniczych. Revolut bardzo dobrze się sprawdza, jednak ja akurat nie lubię tego rozwiązania. I tutaj podobnie dobrze jest mieć te karty płatnicze w dwóch różnych miejscach. Jeśli chodzi o Azję, wypłaty z bankomatu zwykle są w stałej cenie. W Tajlandii jest to 220 batów, więc około 20 zł, dość drogo. Więc zwykle jeśli wypłacacie, wypłacajcie tyle, ile się da maksymalnie, tak żeby nie robić tego co chwilę. Wypłaty gotówki na Filipinach były mniej więcej w podobnych cenach, ale tego jest lepiej unikać. Jeśli chodzi o tego Revoluta, no to fajne jest to, że możecie używać tego eSIM-a. Również macie dostęp do wstępu do saloników na lotniskach. Czasami jeśli macie na przykład przesiadkę, na którą musicie czekać 6 godzin, bo chcieliście oszczędzić na bilecie, to dobrze jest skorzystać z takiego saloniku. Jednak te saloniki są dostępne tylko w tych wyższych kartach. One tam kosztują około 300 zł, coś takiego. No i zawsze jeśli używamy karty płatniczej w jakimś obcym kraju, to płacimy w walucie lokalnej. Czyli na przykład jeśli płacimy w Tajlandii, to wybieramy tajskie baty, ze względu na to, że jeśli oni nam to przeliczą, to naliczą nam mega prowizję. Więc lepiej, żeby ta prowizja została przeliczona przez nasz bank, a nie ten ich. A gdy już jesteście na miejscu, to dobrze jest się sugerować na przykład reviews na Google'ach. Bardzo są pomocne, więc łatwo będziecie mogli sprawdzić, która restauracja jest lepsza, która gorsza. Do tego dobrze jest sobie ściągnąć mapę Google'a w trybie offline w tych miejscach, gdzie będziecie podróżować. Również możecie sobie ściągnąć słownik do translatora. Możecie sobie wybrać konkretne języki i ściągnąć je tak, żeby można było z tego korzystać w trybie offline. Aha, co do tych map jeszcze, to dobrze jest sobie poustawiać pinecki w tych miejscach, które chcielibyście odwiedzić, w jakichś restauracjach, które są ciekawe, więc dobrze jest się przygotować do tej podróży po prostu wcześniej. No i moim zdaniem bez sensu jest gonić, tak żeby się przemieszczać co drugi dzień na przykład, żeby zobaczyć jak najwięcej. Ja wolę bardziej takie spokojne zwiedzanie, często nawet jadę tam na przykład pomieszkać, po prostu zobaczyć, niż jeździć, śpieszyć się, ganiać i większość w
sumie to spędzasz w autobusach, w samolotach i jakichś tramwajach, pociągach, niż właściwie korzystasz z tych wakacji, wracasz i dalej jesteś zmęczony, bo nic nie wypocząłeś, ale za to masz sporo fajnych zdjęć, no i wspomnień. Dobra, tyle ode mnie, daj znać jak Ci się podobało, czy wyciągnąłeś jakieś fajne tipy, fajne lekcje, możesz się podzielić czymś, czego nie wymieniłem, no i jeśli chciałbyś zobaczyć część drugą, oczywiście daj znać w komentarzu, zostaw łapkę w górę, subika, tyle ode mnie, siemanko, pozdrówki, yo!